Dojrzałe organizacje często zadają sobie pytania: czy nie tracę klientów przez nieodebrane połączenia? Czy chciałbym w łatwy sposób móc oddzwonić na nieodebrane połączenia? Czy pracownicy chcieliby wiedzieć, kto obsłużył połączenie i nie trzeba już oddzwaniać do danego klienta? Czy chciałbym znać aktywność swoich pracowników w rozmowach telefonicznych? Czy chcę znać obciążenie połączeniami w ciągu dnia? Czy chcę wiedzieć, czy klienci nie rezygnują z połączeń, nie odkładają słuchawek w trakcie, gdy odtwarzam komunikat o RODO, o promocjach organizowanych przez moją organizację? Jeżeli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałeś tak, to rozwiązanie Platan Call Monitor jest dla Ciebie. Oprogramowanie Platan Call Monitor to oprogramowanie, które ułatwia pracę użytkownikom, którzy odbierają połączenia przychodzące. Dzięki oprogramowaniu Platan Call Monitor możemy odpowiednio zarządzać grupami wspólnego wywołania, możemy tworzyć statystyki i raporty, które pozwolą nam na usprawnienie pracy naszej organizacji. Oprogramowanie Call Monitor pracuje w oparciu o przeglądarkę internetową. Należy stosować przeglądarkę Firefox lub Chrome. Po wprowadzeniu w pasku adresu serwera Call Monitor, czyli komputera, na którym została zainstalowana aplikacja Call Monitor, wyświetli się okno z kafelkami i możliwością zalogowania jako agent, jako menadżer oraz wyświetlenia informacji o stanie obsługi połączeń przychodzących na urządzeniu typu monitor, telewizor powieszony w sali obsługi. Zaprezentujemy działanie oprogramowania Call Monitor na każdym z tych trzech kont. Rozpoczniemy od pracy jako agent. Po kliknięciu w kafelek agent logujemy się jako użytkownik. Pierwsze logowanie jest to login i hasło identyczne. Najczęściej jest to numer wewnętrzny w centrali Platan. Po pierwszym uruchomieniu agent powinien zmienić hasło. W tym celu musi przejść do menu Opcje i wybrać parametr Zmień hasło. Następnie wprowadzić nowe hasło i je zatwierdzić. W pozycji Opcje również agent po zakończeniu pracy może wylogować się z aplikacji Call Monitor. Agent widzi również aktualną grupę wspólnego wywołania. W tym przypadku jest to grupa handlowcy i status do tej grupy zalogowany. Z poziomu Ustaw status agent może wybrać nowy status zalogowania bądź wylogowania do konkretnej grupy bądź do wszystkich grup, w których się znajduje. Dostępne statusy są zdefiniowane w serwerze Call Monitor i w przykładzie mamy tutaj statusy zalogowany, wylogowany, przerwa, spotkanie, urlop, co pozwoli przy generowaniu statystyk na odpowiedź na pytanie, z jakich przyczyn niektóre połączenia mogły nie zostać przez tego agenta odebrane. W głównej części okna, zaraz po zalogowaniu, agent otrzymuje informacje o wszystkich połączeniach, które odbyły się dzisiaj. W kafelkach ma informacje o swoich połączeniach odebranych, połączeniach, które nie zostały odebrane przez żadnego z członków grupy i należy je obsłużyć, ilość wszystkich połączeń do danej grupy oraz aktualny stan kolejki połączeń oczekujących na połączenie. Jeżeli agent należy do
więcej niż jednej grupy, może te statystyki przeglądać z poszczególnych grup. Również za pomocą filtra może wyświetlić wszystkie połączenia kierowane do danej grupy, połączenia oddzwonione bądź połączenia nieodebrane. Oprócz połączeń z dzisiaj może wybrać historię połączeń kierowaną do danej grupy z wybranego zakresu dat oraz agent może sprawdzić status pozostałych agentów, czy są zalogowani, czy są wylogowani. W naszym przypadku nasz agent jest zalogowany, jego partner aktualnie jest wylogowany. Zobaczmy, jak aplikacja Call Monitor na koncie agenta działa w praktyce. Zestawimy 4 połączenia i ustawimy je w kolejce. Mamy zestawione pierwsze połączenie i na koncie Call Monitora widzimy, że aktualnie w kolejce oczekuje jedno połączenie. Zestawimy kolejne połączenia. Witamy w firmie ABC. Aktualnie mamy zestawione 4 połączenia i wszystkie 4 połączenia aktualnie są w kolejce. Nasz zalogowany agent odbierze pierwsze z połączeń. Prowadzi rozmowę. W tym momencie status kolejki się zmniejszył o 1 i po zakończonej rozmowie agent odkłada słuchawkę. W tym momencie w naszym Call Monitorze pojawia się informacja o pierwszym połączeniu odebranym. Mamy informację o numerze, opisie, jeżeli ten numer został wpisany do globalnej książki telefonicznej serwera PBX, godzinę połączenia, informację, kto dane połączenie odebrał oraz status połączenie odebrane. Nadal mamy 3 połączenia oczekujące w kolejce. Osoby oczekujące w kolejce rezygnują z połączenia, czyli odkładają słuchawki. To powoduje, że na koncie agenta Call Monitora pojawiają się 3 nieodebrane połączenia z informacją o numerach, opisie i godzinie połączenia. Dodatkowo możemy zaobserwować status w postaci ikony czerwonej słuchawki. Po najechaniu na daną ikonę mamy informację, że pierwsze z połączeń, które widzimy od dołu jako niezrealizowane, mamy nieodebrane. Pozostałe posiadają status utracone. Oznacza to, że w przypadku połączenia o statusie nieodebrane, połączenie było kierowane na telefon agenta, natomiast on nie podniósł słuchawki. W przypadku połączeń utraconych oznacza to, że dany numer czekał w kolejce na połączenie i to połączenie ze względu na wylogowanie agentów bądź ich zajętość nie było kierowane do telefonu żadnego z agentów. W momencie, gdy agent dodatkowo korzysta z darmowej wtyczki dla przeglądarek Firefox i Chrome Click to Call, może w bardzo łatwy sposób oddzwonić na połączenia nieodebrane. Wykonajmy takie pierwsze połączenie
oddzwaniające, czyli agent klika na numer połączenia nieodebranego. W tym momencie zostaje zestawione połączenie z numerem, natomiast osoba, do której dzwonimy, w tej chwili ona nie odbiera takiego połączenia. Wobec tego nasz agent rozłącza się. W tym momencie otrzymujemy informację, że agent o numerze 109 próbował dodzwonić się do numeru 61 555 0303, natomiast to połączenie nie zostało odebrane przez tego klienta. Wykonajmy teraz połączenie skuteczne. W tym celu dzwonimy na drugi z numerów utraconych. Mamy zestawione połączenie. W momencie, kiedy odbierze użytkownik na mieście, zmienia nam się status na oddzwonione pomyślnie i widzimy, która z osób oddzwoniła do tego klienta. Tak wygląda działanie aplikacji Call Monitor dla konta Agent. Zobaczmy, jak wygląda ta aplikacja dla konta Manager. Loguję się jako menadżer. Dla menadżera również login i hasło w pierwszej kolejności domyślne są identyczne. Również menadżer powinien zmienić przy pierwszym logowaniu hasło i w oknie Call Monitora widzi status połączeń przychodzących dla danej grupy wspólnego wywołania. Może, jeżeli jest menadżerem wielu grup, może obserwować statystyki dla poszczególnych grup oraz może obserwować statystyki poszczególnych agentów. W statystykach dla grupy w kafelkach widzi ilość połączeń odebranych, nieoddzwonionych, oddzwonionych, aktualną liczbę w kolejce, liczbę połączeń utraconych, średni czas na odebranie połączenia, średni czas rozmów oraz ile było wszystkich rozmów. Ponownie zestawmy sobie połączenia na tą grupę. Witamy w firmie ABC. Wszyscy konsultanci. Mamy ponownie 4 połączenia oczekujące w kolejce przy jednym zalogowanym agencie. Dodatkową możliwością, która posiada menadżer, to w momencie, kiedy kliknie na okienko aktualnie w kolejce, wyświetli mu się lista połączeń oczekujących w kolejce z numerem oraz opisem, jeżeli jest dostępny w serwerze PBX, i informacja o aktualnym czasie oczekiwania. To są dodatkowe elementy, które posiada menadżer. Odebrałem połączenia, które były zestawione i aktualnie w kolejce mamy 0 połączeń oczekujących. Oprócz statystyk dla poszczególnych grup wspólnego wywołania, menadżer może przeglądnąć historię wraz z wykazem połączeń, które połączenia zostały odebrane, nieodebrane, które połączenia zostały oddzwonione. Menadżer również z poziomu statusu widzi status agentów, czy są zalogowani, czy wylogowani, oraz jako menadżer danej grupy może odpowiednio zalogować bądź wylogować agenta z grupy wspólnego wywołania. Także menadżer ma możliwość dbania o to, aby jak największa liczba połączeń była odbierana i odpowiednio dologowywać poszczególnych pracowników, aby wspomóc odbieranie połączeń w firmie. Jedną z najprzydatniejszych elementów dla
menadżera jest tworzenie statystyk. Z automatu tworzy się statystyka z jednego dnia, z dzisiaj. Możemy stworzyć sobie, powiedzmy, taką dwumiesięczną statystykę. Dzięki temu możemy zaobserwować, jaka była średnia liczba połączeń oczekujących w kolejce, czyli średnio jedna osoba oczekiwała w kolejce w przedziale godzinowym. Mamy informację, jaka była średnia liczba połączeń na kolejkę. Możemy zaobserwować, jaka była średnia liczba połączeń na kolejkę. Mamy informację, jaki był średni czas oczekiwania w kolejce, czyli jak długo klienci spędzili w oczekiwaniu na uzyskanie połączenia i ilu agentów w tym czasie było zalogowanych. Średnia pokazuje nam 1,5 agenta. Oznacza to, że niepełna obsada w przedziałach godzinowych była zalogowana. Mamy informację o połączeniach utraconych. Widzimy, ile połączeń było utraconych i na którym poziomie zapowiedzi, czyli na poziomie handlowcy kolejka oraz IVR level pierwszy było najwięcej utraconych połączeń, następnie na powitaniu i następnych poziomach naszego schematu. Następnie na powitaniu i następnych poziomach schematu dzwonienia. Mamy możliwość również informacji, przez jaki okres czasu agenci byli zalogowani, wylogowani, byli na przerwie, byli na spotkaniu bądź urlopie, oraz możemy stworzyć raport w postaci XLS, czyli pliku Excelowego, i na podstawie tego pliku dokonywać kolejnych analiz. W utworzonym pliku Excel mamy statystykę grupy, czyli ilość połączeń odebranych, nieodebranych, oddzwonionych, utraconych, wszystkich, średni czas na odebranie połączenia. Mamy informację statystyki agentów, arkusz z aktywnością agentów, arkusz z zalogowanymi agentami w przedziale godzinowym, informacje o średniej liczbie połączeń na kolejkę oraz średnia liczba osób w kolejce i średni czas oczekiwania w kolejce, informacje o połączeniach utraconych wraz z numerami telefonów oraz zestawienie wszystkich zdefiniowanych grup dostępnych dla danego menadżera i informacje o statusie. Ostatnim rodzajem użytkownika jest tablica i po zalogowaniu na konto tablicy możemy wyświetlić na monitorze, telewizorze informacje na sali operacyjnej o stanie dzisiejszych połączeń w danej grupie wspólnego wywołania. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu prezentacja oprogramowania Call Monitor. Zachęcam do skorzystania z licencji tymczasowych, aby zapoznać się z oprogramowaniem, sprawdzić jego przydatność w swoich organizacjach. W tym celu proszę o kontakt z opiekunami regionów w Platanie, jak również z naszymi partnerami i autoryzowanymi instalatorami. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.platan.pl. Dziękuję bardzo za uwagę.